Najbardziej lubimy słuchać muzyki, którą już znamy. Łatwiej jest ją nam odbierać, a nawet jak poznajemy nowe rzeczy, to nasz mózg doszukuje się znanych już wcześniej elementów. Więc co zrobić, kiedy ktoś chce zacząć słuchać muzyki klasycznej, o której w zasadzie nic nie wie? Od czego zacząć? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. Kojarzycie ten fragment z filmu Rejs o reminiscencjach? Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, reminiscencję. No jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? To naprawdę tak jest, że nasz mózg dużo bardziej woli utwory, które już znamy. I wcale nie chodzi tutaj o jakąś nostalgię związaną z powrotem do ulubionych melodii. Po prostu jest to dla niego dużo wygodniejsze, kiedy obracamy się w kręgu rzeczy, sytuacji czy po prostu bodźców, które już znamy. Poza tym powrót do utworów, które już kiedyś wywołały w nas jakieś pozytywne uczucia, sprawia, że jest to pewny zastrzyk endorfin. To, że lubimy muzykę, którą już znamy, łatwo jest zauważyć na przykład podczas imprez albo słuchania radia, bo kiedy leci utwór, który już znamy, to wtedy od razu dużo bardziej się na nim koncentrujemy. Więc co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś chce zacząć słuchać muzyki klasycznej, ale nigdy się nią wcześniej nie interesował i nie wie, od czego ma zacząć? W jednym z poprzednich filmów pokazywałam Wam takie utwory, które są bardzo przystępne dla nowych słuchaczy, bo były bardziej współczesne i nawiązywały do takich stylów jak jazz czy tango argentyńskie. Dzisiaj natomiast chciałabym ugryźć ten temat z zupełnie innej strony, bo biorąc na warsztat takie najbardziej znane, wręcz ikoniczne utwory muzyki poważnej. Jednocześnie są to utwory, które non-stop przewijają się gdzieś w popkulturze, na przykład w reklamach albo w filmach. Od razu uprzedzam, że w tym odcinku będzie dużo słuchania i mniej gadania, a wszystkie utwory będą ułożone chronologicznie od najstarszego. I w ten sposób lądujemy w baroku. Posłuchajcie pierwszej części Wiosny z Czterech pór roku Antonio Vivaldiego. I od razu chciałabym tutaj zaznaczyć, że te 4 pory roku to nie jest jeden wielki utwór. To tak naprawdę 4 osobne koncerty i mówiąc o koncercie mam na myśli formę muzyczną, a nie wydarzenie. Są to 4 osobne koncerty, w których każdy ma nazwę od osobnej pory roku, czyli mamy wiosnę, lato, jesień i zimę. I oczywiście najbardziej znana jest ta pierwsza część Wiosny. Tutaj muszę trochę opowiedzieć o jednym z najważniejszych utworów w historii muzyki, napisanego przez jednego z najważniejszych kompozytorów w historii muzyki. Mowa oczywiście o Janie Sebastianie Bachu. Mówi się o nim, że wymyślił on w muzyce już niemal wszystko. I chodzi oczywiście o takie bardzo skomplikowane harmonie, które w jego utworach są po prostu niesamowite. I on stworzył taki zbiór 24 preludiów i fug napisanych we wszystkich tonacjach. Ten zbiór nazywa się Das Wohltemperirte Klavier i jest w 2 tomach. I teraz chciałabym, żebyście posłuchali preludium C-dur właśnie z tego zbioru. Eine kleine Nachtmusik, czyli jeden z najbardziej znanych utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli kompozytora już z epoki klasycyzmu. I jest to utwór, który ma 4 części, ale oczywiście jak zawsze najbardziej znana jest część pierwsza.
Kojarzycie ten nieszczęsny motyw muzyczny zagrywany na śmierć przez każdego, kto próbuje zagrać cokolwiek na pianinie? Mówię oczywiście o utworze Dla Elizy Ludwika van Beethovena. Ale ten sam kompozytor napisał jeszcze inny motyw, który zna cały świat. Mówię oczywiście o ta-ta-ta-tam! No właśnie, to jest główny motyw pierwszej części Piątej Symfonii Ludwika van Beethovena. Mówi się tutaj o motywie losu, bo Beethoven rzekomo miał powiedzieć o tych pierwszych 4 nutach, że tak podobno los puka do naszych drzwi. I cały ten utwór ma pokazywać właśnie walkę z nieubłaganym losem. Ale ten utwór to nie tylko te pierwsze 4 dźwięki, więc posłuchajcie też, co jest kawałek dalej. Fryderyka Chopina chyba nie muszę Wam przedstawiać, ale to nie jest tak, że on jest taki sławny tylko u nas. Jest to kompozytor naprawdę znany na całym świecie, a najbardziej ukochała go sobie Azja. Dlatego właśnie na tym znanym konkursie chopinowskim jest tylu pianistów właśnie z Japonii, z Chin czy Korei. I powiem Wam, że było mi naprawdę bardzo trudno wybrać ten jedyny utwór do tego odcinka, ale postawiłam na poloneza As-Dur. No przede wszystkim dlatego, że jest bardzo charakterystyczny, ale też myślę, że możecie go kojarzyć, ponieważ przez wiele lat był sygnałem pierwszego programu telewizji polskiej. Następny utwór to uwertura z opery Carmen, którą napisał Georges Bizet. I pewnie opera Wam się kojarzy ze śpiewaniem i słusznie, ale tutaj śpiewania nie będzie. Uwertura to taki instrumentalny wstęp do całego widowiska. No i oczywiście nie może zabraknąć głównego tematu z baletu Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego. Ten balet w 4 aktach opowiada słynną historię miłości księcia Zygfryda do przemienionej w łabędzia Odetty. Ale Czajkowskiego możecie też kojarzyć z innego bardzo słynnego baletu, Dziadek do orzechów. I tam też jest mnóstwo melodii, które myślę, że dobrze znacie. A teraz posłuchajcie łabędzia. I na koniec poranek Edwarda Grieга z pierwszej suity Peer Gynt. I utwory do pierwszej i drugiej suity o tym samym tytule zostały napisane na zamówienie Henryka Ibsena, który chciał mieć takie muzyczne opracowanie swojego dramatu. I dzięki temu powstało 26 utworów napisanych przez Edwarda Griega, ale ten wybrał 8 najlepszych i wsadził je właśnie w 2 osobne suity. Co ciekawe, tak naprawdę ostatecznie te utwory Edwarda Griega są dużo bardziej znane niż sam dramat.
Na dzisiaj tyle, chociaż utworów, które mogłyby się znaleźć w tym zestawieniu, są pewnie dziesiątki. I jeżeli spodobał Wam się jakiś jeden konkretny utwór, to polecam Wam przede wszystkim zagłębić się w muzykę tego konkretnego kompozytora. A jeśli chcecie, możecie napisać w komentarzu, który utwór wywarł na Was największe wrażenie, a ja wtedy do publikacji następnego odcinka będę Wam podrzucać pomysły, co jeszcze może Wam się spodobać. Jeśli podobało Wam się to zestawienie, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, no i oczywiście zasubskrybować kanał. A w międzyczasie możecie odwiedzić muzowe social media, czyli Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!